Good morning, good morning, good morning, good morning. Yet another Monday today. Good morning, everyone. Let me just set up. I always find this phone here in a bit strange position. Good morning, how is everyone? I hope that you are well today. Good morning, good morning. Let me know how you are in the comments below, and let me know what is going on in your life and how was your weekend. So let's chat a little bit. What did you do? Let me know in the comments, as always. My weekend was very quiet. I didn't really do that much. On Saturday I was cleaning. I am going away for a holiday, and here my friends are going to stay at my flat with my cat. So I had to prepare. I want to prepare for that, and I didn't want it to leave it too dirty or untidy. So I was cleaning on Saturday, and I had some rest, and I watched quite a lot of movies on Saturday. And yesterday a friend of mine came to visit me here in my town, and we had nice lunch, and we went for a walk, and we went for a drink, and it was very lovely. It was very nice, very hot. October in Portugal is my favorite month. It is one of my favorite times in the country. I really like it. In the mornings, usually it's quite cold. In the evenings, it's also maybe not cold, but it's not warm. You have to really dress in the morning if you want to go out. But later on, it gets really hot. And yesterday was a day where we went for a walk, and it was really, really hot. And I came back and I was exhausted. I was so tired. But then my husband and I went to the cinema, and we watched a movie called The Creator, which is a science fiction movie. It was really good. I really enjoyed it. Nothing really very advanced, or maybe the special effects were really good, but the story was quite simple. But I enjoyed watching it. I really like watching science fiction movie or superhero movies on Sundays, because it's always nice, gets me in the nice mood. And we came back, and we also watched Evil Dead Rise or something like that. It was very, very brutal and really bloody, and maybe not the very best movie to watch before you go to bed. But this week I am going away, guys. I am going away. I am going on a short holiday, and then I am going to work, but I'm also going to be away from my home, which I haven't done for a while. So I am going to Prague, and then I'm going to Wrocław, and then I am going to my hometown, Wybory. So it will be very nice, I hope. And I hope that the weather is nice in Poland, because it doesn't have to be too hot or anything, but I hope it's not going to rain. That is the most important thing. And today, as you can see, I am going to finish with you today, and I am going to exercise, because I need to do some exercising before I go away, because then I am not going to exercise for 3 weeks. So I have to do it now. Marcelina says, hello everyone. Hi Joanna, I'm ill, so I have to rest in bed to get over the illness. I'm really sorry, Marcelina, that you're feeling unwell. I hope that you're feeling better soon. Get rest, get some liquids, get some aspirin or something. This is the time of the year where, it's not really the best weather for staying healthy. So fingers crossed you are going to feel better soon. Good morning everyone on Facebook. Good morning Asha and everyone, Pav says. Someone, I think probably in the group says, I spent last weekend in Łódź. We came back from Tunisia on Thursday and needed 3 days to feel better.
after travels, it's always like that, right? You go somewhere and you spend some really nice time, then you go to the reality and you need a little bit of rest after that. Agnieszka says, hello everyone, today in the morning was 3 degrees in Warsaw. Oh my God, please don't tell me this, right? 3 degrees is so little. But I hope that, well, I am prepared for this kind of temperature, I think. I am prepared that it's going to be very cold. I am taking my sweaters, I'm taking my long pants, so I hope that I will be fine. Elżbieta says, on Saturday I was gardening and cleaning in the garden because the summer is finished. Regards from Rzeszów. Regards from Portugal, Elżbieta. Lovely to hear that you're doing some gardening. I think after the summer you need to prepare the garden for the upcoming winter. So a lot of people are doing gardening right now, and hopefully, now the weather should be okay to do it before the rain starts and the cold and everything. So it's also a nice activity. I wish I had a garden. I have a small balcony. I'm not very good with plants, I'm afraid, and my plants kind of die sooner or later. But I still love gardening. I love being outside. I love being in a garden, and I think it's a very, very nice activity, for your health and for your mental health too. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym live'ie w kolejny poniedziałek. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze i jesteście gotowi na ten tydzień i na to, żeby trochę popracować z angielskim dzisiaj. Kto się dziwi, że jestem w takiej koszulce, to od razu mówię, że idę ćwiczyć, żeby nie było, że się tutaj nieprofesjonalnie ubieram, ale po prostu kończę i lecę ćwiczyć. Mam napięty grafik. A chcę jeszcze zrobić workout przed tym moim wyjazdem, bo później już nie będę miała kiedy. I dzisiaj, słuchajcie, troszeczkę krótszy live. Z tego względu, że właśnie mam napięty grafik. Dużo osób dołącza teraz do OK English. Taki jest teraz wysoki sezon, więc trzeba się zająć tym i mam trochę mniej czasu i też wyjeżdżam pojutrze, więc dużo rzeczy muszę jeszcze zrobić. Także dzisiaj trochę krócej, ale mam nadzieję, że przydatnie. Dzisiaj będziemy sobie mówić o wyborach i będę dla Was miała 5 takich bardziej zaawansowanych wyrażeń związanych z wyborami. Wybory się zbliżają, 15 października, przypominam, idziemy na wybory, więc to jest dobra okazja, żeby trochę podszkolić angielski. Oczywiście nie będzie żadnej agitacji politycznej, chodzi tylko o to, żeby się nauczyć mówić o tym, co się dzieje. To jest fajna sprawa, że angielskiego języka można uczyć się właśnie na tematach bieżących. I ja często tutaj się staram Wam wyciągać takie tematy, gdzie coś się dzieje, żebyśmy sobie mogli porozmawiać, poszerzyć słownictwo związane właśnie z wydarzeniami. Bo na przykład, nie wiem, macie zajęcia z nauczycielem, który nie jest z Polski, albo macie w pracy obcokrajowców, albo macie klientów obcokrajowców i być może gdzieś tam pojawi się jakiś temat dotyczący tego, co się teraz dzieje, co się dzieje w Polsce, tak? Chcemy powiedzieć, że my idziemy na wybory i chcemy powiedzieć, co się akurat właśnie w Polsce teraz, czy na świecie wydarza. No i dzisiaj taki krótka lekcja z 5 takimi wyrażeniami, które mam nadzieję Wam się przydadzą. Oprócz tego, moi drodzy, chciałabym Wam powiedzieć, że niedługo, za 2 tygodnie dokładnie, mamy Chit Chat Challenge. Chit Chat Challenge, moi drodzy. Wstawiam link na Facebooka i na YouTube'a. Na Instagrama też wstawię. Chit Chat Challenge to jest interaktywne wyzwanie z języka angielskiego prowadzone z lektorem i polega na tym, że przez 5 dni dostajecie filmik przeważnie i musicie go obejrzeć i później odpowiedzieć na pytania i ten
to wyzwanie prowadzi Was w ten sposób, że najpierw zaczyna się od takich dosyć łatwiejszych rzeczy i łatwiej się odpowiada na te rzeczy i później jest coraz trudniej. To wyzwanie pozwala również na wysyłanie wiadomości głosowych, wiadomości wideo i da taki trochę bliższy kontakt z osobą prowadzącą. Przeważnie prowadzi to wyzwanie Niev z Irlandii, ale w tym momencie nie ma czasu, więc ja będę prowadzić to wyzwanie, więc wyzwanie jest ze mną. Zapisujcie się, jak jeszcze się nie zapisaliście, bo już widziałam, że parę osób się zapisało, więc super. Więc wstawiam linki na w Facebooka i tak dalej, więc zapisujemy się, moi drodzy. 23 października zaczynamy wyzwanie. Dostajecie pierwsze zadanie z samego rana, więc czekam na Wasze zapisy. Oprócz tego, dla osób, które przygotowują się do rozmowy kwalifikacyjnej, mam wideo, które pomaga się przygotować się do odpowiedzi na Tell me about yourself, czyli tak przeważnie jak się zaczyna zawsze rozmowa kwalifikacyjna, to zawsze prowadzący chce, żebyśmy się przedstawili, powiedzieli coś o sobie, więc tutaj podaję Wam w większości słownictwo i wyrażenia, które Wam się na takiej rozmowie i przy takim zadaniu przydadzą. Także znowu wstawiam na YouTube'a i Facebooka, na Instagrama, jak zawsze wstawię to wszystko później, także też będziecie mieli linki, jeżeli nie macie ich, nie uczestniczycie na innych platformach w live, to będziecie mieli tam. I chyba to by było na tyle. Aha, jeszcze z takich rzeczy to w następnym tygodniu nie będzie śniadania, bo będę podróżować, będę w pociągu do Gdańska, więc nie będzie śniadania, nie będzie spotkania. Następne spotkanie będzie 23, także moi drodzy, zapraszam Was. I rzecz może taka, o której też wspomnę, to, że bootcamp, czyli nasz intensywny kurs angielskiej konwersacji z native speakerem będzie 13 listopada i 6 listopada, tydzień wcześniej, będziemy mieli zapisy. Także już mówię o tym, że jeżeli chcecie intensywnie popracować nad językiem, chcecie, wiecie, przycisnąć tej jesieni, to listopad jest ten czas, kiedy można to zrobić. 13 listopad zaczynamy kurs, on trwa 4 tygodnie, czyli będzie się kończył chyba tam 12 czy 11 grudnia, a zapisy na ten kurs są 6. Jeżeli w tym momencie, w czasie trwania kursu na przykład Was nie będzie parę dni, to nic nie szkodzi, jeżeli to są parę dni, a nie na przykład 2 tygodnie, to można to sobie spokojnie ułożyć. Ja Wam pomogę z organizacją grafiku, także nie trzeba się tym martwić. Chyba że nie będzie Was 2 tygodnie, no to wtedy trzeba będzie poczekać na kolejną edycję, która najprawdopodobniej będzie dopiero w styczniu. I to jest też prawdopodobnie ostatnia edycja, która będzie w tych cenach, w których są teraz, więc warto też na to, ze względu na to dołączyć do kursu, moi drodzy. Jeszcze tutaj zobaczę, bo widziałam parę takich komentarzy, ktoś tutaj jeszcze wrzucił. I was going to yoga school. I participate in meetings with people who were in Tibet. I could listen to their stories, watched films and got to know so many interesting things made in Tibet. Wow! Tibet seems like a very interesting country region, I guess, and really something very, not many people get to go there, right? It's quite remote and it's difficult to go, so very interesting, really interesting. I'm very happy for you, you are going to Wrocław, it's a great town, I was born there. I am very excited. I have been to Wrocław only once before for a very short time, not very long time. So I am very excited to go to Wrocław. If you have any recommendations for me, food, attractions, anything like that, please write it in the comments because I have a short list of things to do. But I am going for how many days? Just 2 days, I think, so not very long. But if there's anything that I must see in Wrocław, please let me know. I am very excited to go. I am really, really excited.
Monica says, take it easy, you look great, sport outfit is always good. Hello everyone. Thank you, Monica, very much. That's very kind of you. Okay, so guys, so today we are going to talk about elections, but before we start, tell me, what did you do last week to practice English? What did you do last week to practice English? If you read something, some articles, if you had lessons, if you learned vocabulary, anything, or watched a movie and you learned something new, anything goes and anything counts, really. So please let me know. I am always really interesting to know what you've been doing, of course. And as always, please join us on YouTube, okenglish.pl, where we put new content quite often. So join me there too. So, poczekam na Was, znaczy nie będę do końca czekać, ale jeżeli chcecie się podzielić tym, co robiliście z angielskim w zeszłym tygodniu, to proszę dajcie mi znać, a my już przechodzimy do naszej lekcji, czyli dzisiaj będziemy mówić o wyborach i 5 wyrażeń, które są związane z wyborami. So we are going to talk about elections and 5 phrases that we use when we talk about elections, okay? So the first one, so Instagram, you will not be able to see this, but Facebook and YouTube, you have this on the screen. So the first one is poll, P-O-L-L, the act of voting. Więc jeżeli idziemy na wybory i zakreślamy coś na karcie wyborczej, to mówimy też o tym, że to jest poll. Poll to też bardzo często jest ankieta przedwyborcza, czyli wtedy, kiedy pokazują nam, kto ma szansę na wygraną. Bardzo często też mówi, że polls say that this party will win, for example. But if we want to say that we're going to the elections and we are going to vote, we can say that we're going to the polls. We're going to the polls. Wydaje mi się, że dobrze jest przetłumaczyć going to the polls na iść do urn. Going to the polls. On the 15th of October, Polish people are going to the polls. Okay? So we are going to the polls on the 15th of October. Poll, as I said, is also a statistic, research or prediction. The polls say that this party is going to lose. Okay? Czyli mamy słowo poll i poll bardzo często oznacza akt głosowania lub jeżeli połączymy poll ze słowem go, rymuje się, więc można łatwo zapamiętać, to będziemy mieli iść do urn. I tak jak był tutaj przykład, on the 15th of October, Polish people are going to the polls. Czyli zamiast mówić, że w Polsce są wybory 15 października, czyli we have elections on the 15th of October, bo to jest oczywiście prostsza wersja, to możemy troszeczkę bardziej dodać kolorów naszej wypowiedzi i powiedzieć, że idziemy do urn, czyli powiedzieć, że idziemy do going to the polls. I raz jeszcze, poll oznacza również ankietę przedwyborczą, czy te statystyki, które są podawane przed wyborami, czyli będziemy mieli także, jeżeli chcemy powiedzieć, że na przykład że ankiety, czy już zapomniałam jak to się mówi, jak jest dokładnie tłumaczenie tego, natomiast wiemy, że na przykład, że przewidujemy, że ta partia przegra, czy ta partia wygra, to mówimy polls. The polls say that this party is going to lose. Więc mamy tutaj słowo poll, jest jak najbardziej dla wielu z Was nowym słowem. The second word for today is ballot. Ballot.
Ballot is a process of voting in writing and in secret. It's a piece of paper when someone marks their vote. So, if you go to the polls, you will receive a ballot. So once again, there are two meanings of this word, ballot. So we have the process of voting, or it's a piece of paper. Okay? So we have, it's a noun in both cases. So we have a process of voting in writing and in secret, and it's also a piece of paper that you get when you go to the vote, or to vote, or you're going to the polls. Więc ballot, słowo ballot oznacza proces głosowania, czyli wtedy, kiedy wszyscy idą głosować, to jest też rzeczownik, lub też karta głosowania. Czyli karta do głosowania to jest właśnie ballot. So if you go to the polls, you will receive a ballot. So we mark our candidates that we want to, or our party, right? And we can mark it there. The next one is, the next three that I chose are connected to illegal voting. So something that can be bad about voting, okay? So the first one is voting fraud. Voting fraud. So voting for fraud is any activity that is illegal during the elections. He paid people to vote for him. That's a voting fraud. Okay? Być może znacie już słowo fraud. Fraud oznacza oszustwo, tak? Czyli na przykład jeżeli ktoś podrabia pieniądze albo nie wiem, podstawia się pod kogoś, tak? To jest wszystko oszustwo i oznaczamy to jako słowo fraud. Nie jako cheat, to nie jest cheat, to nie jest to samo, tak? Bo cheat to jest bardziej oszukać kogoś, w sensie zdradzić kogoś lub tak jak na klasówce możemy ściągnąć coś, to jest cheating, albo w czasie na przykład gry w karty, a tutaj mamy coś bardziej poważnego, tak? Ktoś naprawdę popełnia jakieś takie przestępstwo. I kiedy coś podczas wyborów zdarza się, że ktoś oszukuje, na przykład właśnie płaci ludziom za to, żeby na niego głosowali, albo wozi ich na przykład na głosowania, różne rzeczy się mogą dziać, to wtedy jest to voting fraud. I taka osoba może zostać za to ukarana. So any activity that is illegal during the elections. So he paid people to vote for him and that's a voting fraud. The next one is stealing an election. Stealing an election. If someone is guilty of a voting fraud, they are accused of stealing the election. She stole the elections by paying people to vote for her. So this one is connected to what we had before. So we had a voting fraud, and if someone commits a voting fraud, they are accused of, or they do, steal or stealing an election or the election. Ok? Czyli to kolejne wyrażenie jest związane z tym poprzednim wyrażeniem. Stealing, znacie na pewno, steal, czyli ukraść. Ukraść wybory dokładnie. Czyli jeżeli ktoś jest oskarżony o kradzież wyborów, to oznacza, że popełnił właśnie jakieś oszustwo wyborcze. I bardzo często, kiedy będziecie słuchać czegoś dotyczącego wyborów i ktoś właśnie zrobił coś nielegalnego, to będzie podane, że oni na przykład albo powiemy, że he was accused of, czyli został oskarżony o, bo to zależy, czy został skazany, czy został oskarżony, czy udowodniono mu, czy nie oczywiście. Czyli na samym początku najprawdopodobniej ktoś powie he was accused of stealing the election. Ok? Czyli był oskarżony o. Albo, jeżeli już mu udowodniono winę, to można powiedzieć he stole
an election, bo popełnił jakieś oszustwo i ukradł wybory. I teraz zauważcie, że w podanym przykładzie, znaczy nie w podanym przykładzie, ale w podanej frazie na samym początku jest an przed wyborami, czyli an election. Natomiast jeżeli my wiemy, o czym mówimy, a najczęściej wiemy, o które wybory nam chodziło, to postawimy zamiast an, które oznacza jakieś wybory, nie wiadomo jakie, to postawimy the, dlatego że wiemy, które wybory, te wybory, tak? Bo jeżeli mówimy o czymś, co się stało, co miało miejsce, no najprawdopodobniej będziemy wiedzieć, które to były wybory, czyli damy the. And the last one is to suppress voters. Suppress voters. Suppress voters means an activity when a group or one person is being stopped from taking part in elections. So in the US government, in the US, the government tried to suppress black voters. Okay? So suppress voters means that you have a group of people or a person and your government doesn't want these people to vote. So they will make it difficult for them to vote. So in the US, in the 60s, for example, or in the 70s, the government wanted to stop black voters from voting, so they were suppressing them. Okay? So suppress voters jest czasownikiem, to jest wyrażenie całe i suppress jest czasownikiem i oznacza, że jest to aktywność, którą podejmuje najprawdopodobniej rząd, ale też jakaś osoba, żeby powstrzymać grupę osób lub jakąś osobę od głosowania. I w przykładzie było podane czarni wyborcy w Stanach Zjednoczonych, kiedy w latach 60. czy 70. Rząd próbował ich powstrzymać. I to nie musi być wcale nic bardzo, nie wiem, w taki sposób jakiś używając przemocy na przykład, ale może być to na przykład ustanawiając pewne prawa wyborcze, gdzie w pewien sposób się powstrzymuje wyborców, albo utrudniając dostęp na przykład do urn wyborczych, tak? Więc tutaj może być na różny sposób możemy powiedzieć in many ways the government can stop people or can suppress voters as well here. Okay. Zaraz powtórzymy sobie te wyrażenia i zrobimy sobie krótki quiz. Jeszcze zobaczę, czy mamy jakieś tutaj komentarze. Widzę, że Marcelina napisała: I started to watch Friends in English, one episode per day. Besides, I use the app every day. Besides, every week I try to watch a series or a movie on Netflix in English. Beautiful! I love Friends. They're so cool. Never gets old, right? It's always funny, Friends. Monika says Wrocław, Japanese garden and synchronic fountain and hala stulecia. Use Polinka to get there. Very good, Monika. Thank you so much. I have never heard about Japanese garden in Wrocław. I've seen these fountains before, but I want to take my husband. He hasn't been to Wrocław before, so I definitely go and see that. What is Polinka? Is that a tram? Let me know. I don't know, but I will definitely write it down after our live video. I will write it down what I should do there. I have only read the article "Love Me Not." An article is still something. Sky Tower, someone says in Wrocław. Okay, Polinka is a gondola. Amazing. I definitely try that. I didn't even know that they have. Ostrów Tumski is a great place. Yes, I heard that Ostrów Tumski is a great place. And I also heard that there are boats on the river near Ostrów Tumski, but I don't know if they are still there because it's October already, so maybe it's not the season for that, but I heard that it's something good to do in Wrocław as well. Kolejka linowa, Polinka, yes, gondola, yeah. Definitely I will try that. I love to see, the city from above. It's
I think it's always really beautiful to see. Okej, powtórzmy sobie raz jeszcze te wyrażenia, które mieliśmy dzisiaj. Czyli mieliśmy poll i going to the polls, czyli oznacza albo akt głosowania jako rzeczownik, albo pójście do urn, going to the polls, lub też statystyka przedwyborcza. Kiedy mówimy, że ankiety, czy tam jakieś badania opinii publicznej, na przykład przed wyborami, to też mówimy poll. Ballot oznacza kartkę papieru, którą otrzymujecie przy głosowaniu, czy kartę wyborczą. Też może być, możemy też powiedzieć, że jest to proces głosowania pisemnie, w sekrecie, czyli dokładnie to, co w Polsce robimy, kiedy idziemy do urn i kiedy stoimy w tych takich, wiecie, kabinkach, tak, że nikt nas nie widzi, nikt nie widzi, na kogo głosujemy, więc to też jest ballot jako rzeczownik, to jest ten proces cały. Voting fraud to jest nielegalna aktywność podczas wyborów lub zaraz przed wyborami, czyli cokolwiek nielegalnego się robi w czasie wyborów, chodzi o to bardziej, jeżeli jest to związane pośrednio lub bezpośrednio z głosowaniem, czyli polityk może zrobić coś nielegalnego i będzie to voting fraud. Na przykład u nas jest cisza wyborcza, złamanie ciszy wyborczej będzie voting fraud lub płacenie ludziom za głosowanie. Stealing an election, czyli ukradzenie czy kradzież wyborów, jest właśnie wtedy, kiedy ktoś popełnia oszustwo wyborcze, czyli ktoś robi coś nielegalnego i mówimy, że ukradł wybory. Niekoniecznie, wiecie, jego aktywność nielegalna prowadzi do zwycięstwa, to nie chodzi o to, ale chodzi o to, że popełnił jakieś przestępstwo wyborcze, więc mówimy, że ukradł wybory. I ostatnie, suppress voters, czyli powstrzymywanie kogoś przed głosowaniem. Jakąś grupę społeczną, osoby jakieś konkretne, tak? Jeżeli nie dajemy im szansy głosować, to będzie to suppress voters. Okay, so I hope that you remember this. Marcelina says the Sky Tower in Wrocław is also nice. Definitely on my list now. I want to definitely go. Opera building, a walk along Odra River, definitely will do that. And I'm also heard that in Wrocław there is a very good ramen place. I like ramen, so I want to go and eat ramen there. Okay, guys, so we have our quiz now. So during the referendum, you can refuse to take the and vote. So during the referendum, you can refuse to take what? Bailiff, ballot, or ballet. During the referendum, you can refuse to take the bailiff, ballot, or ballet. Okay, Agnieszka and Pav were the first. Okay, good. Anyone else would like to say A is bailiff, B is ballot, or C is ballet? Joanna, good. And someone also on the group as well. Excellent, yeah? So B, ballot. So if you don't want to vote, you can say no, and you have the right to refuse to take the ballot. Okay? So the ballot is your piece of paper that you write on during the elections. Very good, guys. Next one. The whole nation is going to the polls, or to the holes. Okay, so how do we say going to? Idziemy do urn. How do we say that? Have a look how we spell it. Okay, so Agnieszka was first, Joanna. So is it to the polls, or to the holes? Okay, so yes, going to the polls. Okay, dla Instagrama jeszcze powiem, że idziemy do urn. Urna to jest P-O-L-L-S. Okay, czyli idziemy do urn, going to the polls. So the whole nation is going to the polls. Dla osób, które nie są wtajemniczone, nigdy nie słyszały, na Polaków
Również mówi się Poles, ale piszemy inaczej. Piszemy P-O-L-E-S. Ok? Więc możemy powiedzieć Polish people, ale też możemy powiedzieć the Poles. I piszemy właśnie tak jak w opcji B, tylko z dużej litery oczywiście. Ok, next one. Paying people to vote is an election fire, election fraud, or election cheat. A. Election fire, B. Election fraud, or C. Election cheat. Agnieszka is on the case today. She had a good night's sleep, I think, and she is rested and thinking very good, very well today. Okay, so I can see Paf, Joanna, yes, everyone on Facebook. Yes, election fraud. Paying people to vote is an election fraud. Very good. Next one. He did elections by paying people 2 years ago. So, he steals the election by paying people 2 years ago. He steals the elections, or he stole the elections by paying people 2 years ago. So here we have the grammar, of course. So, a lot of you say B, Agnieszka says C, and as I said, Agnieszka today had a good night's sleep, and I think she is very fresh today, guys, because she, so far, Elżbieta is also right, and someone on Facebook is also right. Yes, guys, so C is the correct answer. C is the correct answer, not B. Zauważcie, że w zdaniu, to jest podchwytliwe zdanie, widzę, tak, dokładnie Monika, to jest podchwytliwe zdanie, dlatego, że to mamy 2 years ago, tak? Czyli nie, że on to robi ciągle, tak? Tylko on to zrobił, a słowo steal, czasownik steal, czyli ukraść, jest czasownikiem nieregularnym i mówi się w przeszłości. Na przykład, jeżeli chcemy powiedzieć stole, to, że chcemy powiedzieć, że dwa lata temu coś ukradł, to powiemy, że to jest stole, a jeżeli chcemy powiedzieć, że coś dopiero co ukradł, albo nigdy czegoś nie ukradł w swoim życiu, to powiemy stolen, tak? So he has never stolen in his life. So steal, stole, stolen. Okay, so remember about that. In the 80s, the Polish government tried to suppress voters, surpass voters, or surprise voters. In the 80s, the Polish government tried to A. Suppress voters, B. Surpass voters, or C. Surprise voters. Okay, Agnieszka again is the first one, someone from Facebook, Paf, Monika, you are all right. Yes, it is A, of course. Suppress. Not surpass, definitely not surprise, although maybe, who knows, but suppress voters, so they didn't want someone to vote. Okay, so they're trying to stop people from voting. Of course, not entirely true, but you know, for the sake of learning English. All right. So let me know in the comments if you're going to the polls this week. I hope that you are, and I hope that you are ready to go to the polls on Sunday, and you are prepared for what's going to happen. And let me know what are you going to do this week to practice English? Do you have any plans? Do you have any lessons planned? Do you have any materials that you need to do or want to do? Marcelina is probably going to watch Friends. And Marcelina says, I'm going to the polls. Excellent. A thumbs up for you. And Agnieszka also says, of course we have to. On Facebook, someone also says, I'm going to the polls. Of course. I am very happy to hear that. Jak
Znowu się rymuje, yes, I'm going to the polls, of course. So if you don't know, if you cannot remember that, that's probably a good way of remembering if you can rhyme a little bit. Thumbs up for you if you're going to the polls. I'm also going to the polls. I'm also going to vote, of course. Yes, Monika, I am going to the polls. Yeah, of course, my, Marzena is on Facebook. Hello, Marzena. Yes, of course, politics is also important for people who live abroad. If something changes in Poland, it changes to me. For me, it affects me as well, so I am going also. Agnieszka says, polls, going to the polls. Yes, exactly. Very easy to remember, right? Very easy. Marcelina says, I had to cancel my English conversation due to my illness, but yes, I'm going to watch Friends. Get better, Marcelina. Get some, lemon, aspirin or whatever. Please take care. I'm ready to vote on Sunday, as Elżbieta says. Excellent. I am so happy to hear that, guys, and I'm really happy to hear and see and read that you are going to go to the polls, get your ballot, vote, and hopefully there won't be any election frauds or anything like that, so it would be nice and quiet elections too. Moi drodzy, jeszcze raz przypominam, że mamy Chit Chat Challenge dla osób, które chciałyby się zapisać na wyzwanie. Jeszcze raz wrzucę linki. Jeżeli ktoś dołączył do nas trochę później, to przypominam, że 23 zaczynamy nasze wyzwanie. Zapraszam Was serdecznie, mam nadzieję, że się zobaczymy. W następnym tygodniu się nie widzimy na live'ie, ale widzimy się 23. Jak zawsze zapraszam Was na treningi angielskiej konwersacji z native speakerem, które są przygotowywane dla Was, pod Was, dla osób, które chcą przełamać bariery, które chcą nauczyć się mówić. To są zajęcia z native speakerem 1 na 1, więc mamy naszą wspaniałą Alanę, mamy naszą wspaniałą Annę, Jaku z południowej Afryki, mamy Chase'a ze Stanów Zjednoczonych. Naprawdę wspaniałych nauczycieli, którzy potrafią nauczyć mówić i są naprawdę fantastyczni. Przygotowują fantastyczne lekcje, więc mam nadzieję, że się również zobaczymy na konsultacji, które będę robić dopiero od 23 znowu, więc na razie póki co, jeszcze jutro robię konsultacje jakby co, ale dopiero później wracam, więc jeżeli chcecie zapisać się na lekcję i chcecie to zrobić przed 23, to zapraszam Was na konsultację dzisiaj lub jutro, można do mnie napisać lub zobaczymy się wtedy 23. Marzena says, I guess, I have some materials to read, to learn a new vocabulary, prepare one article for the next lesson. Good luck, Marzena. I'm keeping my fingers crossed for you. I hope that you are going to do an amazing job with that. My dear all, thank you so much for coming today. It was a pleasure teaching you such a nice lesson. Thank you very much for recommendations about Wrocław. That's always very useful. I am sure that I'm going to have an amazing time in Wrocław. I am so looking forward to Polish food. Oh my God, you guys. I just want to eat żurek. I want to eat pierogi. I cannot even think about it. I'm so hungry. I really want some Polish food. Thank you very much, Agnieszka. So I am looking forward to Wrocław. I am looking forward to some Polish food, to some Polish weather and talking in Polish as well when I'm there. So yeah, it will be definitely a lovely time. Thank you so much, guys. Have a wonderful Monday. Have a wonderful week ahead. And I'll see you in 2 weeks on the 23rd of October. See you. Bye bye.